W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń wspomniemy o ważnym głosowaniu na ApeCoin. Poinformujemy o wdrożeniu obywatelstw NFT przez Satoshi Island oraz opowiemy o ponownym uruchomieniu mostu Harmony. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze szybko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Apollo X ogłasza kolejne nawiązane partnerstwo w ramach swojego silnika DEX. Partnerstwo zostało nawiązane z PalmSwap. BitKeep nawiązuje współpracę z Kana Labs. Kana Labs jest przyjazną aplikacją dla DeFi wykorzystującą sieci Aptos, Solana, Neon i Shardeu. Ripple publikuje najnowszy raport XRP Markets. Ripple przedstawia stan globalnych regulacji i ruchy makroekonomiczne, a także ciągłą dominację płynności na żądanie w trzecim kwartale 2022 roku. ApeCoin przedstawia 3 bardzo ważne Ape, które zostały przekazane do głosowania wczoraj w godzinach wieczornych. Głosowanie dotyczy programu Bug Bounty dla systemu stakingowego oraz przyszłości zarządzania DAO. Głosowanie potrwa do 2 listopada. Dyrektor do spraw wpływu społecznego w Ripple Ken Weber analizuje możliwość walki z rynkami emisji opartymi na blockchain. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym został poruszony wątek zobowiązań międzybranżowych i technologii krypto napędzającej zrównoważoną przyszłość. Link do artykułu załączonego do tweeta zostawiamy standardowo w opisie filmu. Casper jest rozwiązaniem energooszczędnym. Sieć Casper w 400 węzłach jest 470 razy bardziej wydajna energetycznie niż Ethereum i 1360 razy bardziej wydajna energetycznie niż Bitcoin. W tym tygodniu projekt Chain podjął się badania kluczowych różnic między giełdą scentralizowaną i zdecentralizowaną. Zachęcamy do skomentowania omawianego tweeta i podzielenia się informacjami, który rodzaj giełd Wam bardziej odpowiada i dlaczego. Na serwerze Discord Sui zgromadziło się już 250 000 członków tej społeczności. Jest to kolejny kamień milowy osiągnięty przez ten projekt. Narzędzie społecznościowe Helium CrowdSpot otrzymało nowe funkcje usprawniające wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowych hotspotów. CrowdSpot umożliwia teraz bezpośrednie przesyłanie i przeglądanie hotspotów do odmowy bez konieczności korzystania z GitHub. Zespół Binance niedawno uczestniczył w targach sztuki wizualnej w stolicy Filipin, Manili. Wraz z tradycyjną sztuką na wydarzeniu pojawiła się również sztuka w formie NFT. Zespół Binance podzielił się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z lokalnymi artystami. Polkadot Insider informuje, że Moonbeam Network oraz Parallel Finance znajdują się w pierwszej dziesiątce platform blockchain o najwyższej wydajności TVL w ciągu ostatnich 30 dni. Wczoraj Harmony dokonało ponownego uruchomienia swojego mostu. Harmony podkreśla, że most uruchomiony we współpracy z Layer Zero Labs jest ważnym krokiem w kierunku nowej ery bezpieczeństwa i stabilności dla społeczności Harmony. Zespół Satoshi Island wdrożył obywatelstwa w formie NFT. Możliwość bezpłatnego wybijania tokenów NFT zostanie przedłużona z 7 do 14 dni, aby dać dodatkowy czas wszystkim zapisanym na whitelistie na odebranie swojego obywatelstwa. Wybicie tych tokenów będzie możliwe tylko na oficjalnej stronie projektu. Link zostanie podany w momencie startu. Czelnik zauważa, że Web2 jest obecnie zbudowany na gwarancjach prawdopodobieństwa, gdzie duże instytucje składają obietnice, których nie zawsze dotrzymują. Web3 wykorzystuje kryptografię i zdecentralizowany konsensus, aby związać strony z ich zobowiązaniami. Zbliża się Halloween, z tej okazji Synapse przygotowało konkurs dla swojej społeczności. Konkurs polega na stworzeniu mema w tematyce Halloween. Autorzy 3 najlepszych memów otrzymają po 1000 tokenów S&P. Zasady konkursu są następujące. Należy opublikować swojego mema w komentarzu do tweeta, podać dalej ten post oraz obserwować Synapse na Twitterze. Memy można dodawać do 31 października do godziny 20 czasu polskiego. Projekt Mycelium dołącza do programu Chainlink Build, przeznaczając 4% swojej całkowitej podaży tokenów, aby uzyskać m.in. zwiększony dostęp do ekosystemu Chainlink i wsparcia usług Oracle. Do tweeta został dołączony artykuł, w którym został opisany wątek połączenia społeczności Chainlink i Mycelium przez program Build. Crypto Mayhem zwraca się do osób, które nabyły tokeny ADIA w pierwszych rundach sprzedaży prywatnej. Każdy, kto zainwestował w projekt Crypto Mayhem w fazie początkowej, otrzyma wczesny dostęp do Top-Down Shotera. Osoby, do których skierowany jest ten post, zapraszamy do wypełnienia formularza załączonego do tweeta. Zweryfikowane osoby zostaną dodane do specjalnej grupy stworzonej w serwisie Discord. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać lepszą komunikację z tą grupą docelową. Projekt Arkia odegra kluczową rolę w rozwoju ekosystemu Hedera, zapewniając programistom niezbędne narzędzia do pracy. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na Medium Arkia, gdzie dyrektor techniczny tego projektu opowiada o roli Arki w ekosystemie Hedera. Zespół Chiliz informuje o dodaniu loga fantokenów do swojej sieci. Taka zmiana pozwoli użytkownikom szybciej odnaleźć wszystkie dostępne fantokeny i ulepszy interfejs użytkownika.
BitKeep rozpoczyna obsługę Orbit Chain. Orbit Chain to projekt obejmujący wiele blockchainów, które kwestionują ograniczenia skalowalności wynikające z braku łączności i ograniczonych zasobów istniejących sieci publicznych. W kwietniu tego roku Musk po raz pierwszy ogłosił, że chce kupić Twittera. Musk miał stać się właścicielem jednej z największych platform social mediów za $44 miliardy. Zarząd firmy uznał to za uczciwą propozycję i zgodził się na tę transakcję. Potem pojawiły się jednak komplikacje. Jednak finalnie Elon Musk już wczoraj oficjalnie stał się właścicielem Twittera. Musk rozpoczął swoją pracę od zwolnienia prawników. Pracę stracili m.in. szef Twittera Paragraph Agrawal, dyrektor finansowy Ned Segal i szefowa do spraw prawnych Vijay Gadde. Musk twierdził, że przy zakupie Twittera nie kierował się kwestiami zarobkowymi, tylko zrobił to, aby spróbować pomóc ludzkości. Musk dodał, że oprócz przestrzegania praw obowiązujących w kraju, Twitter musi być ciepłą i przyjazną platformą dla wszystkich użytkowników. Zostając jeszcze przy serwisie, którego właścicielem został Elon Musk, Twitter poinformował o chęci uruchomienia funkcji umożliwiającej użytkownikom kupno, sprzedaż i wyświetlanie tokenów NFT za pośrednictwem tweetów. Dodanie takich możliwości na Twitterze będzie możliwe dzięki współpracy z 4 platformami rynkowymi. Zapowiadana integracja, zwana NFT Tweet Tiles, będzie pozwalać na wyświetlanie grafik NFT w dedykowanym panelu tweetów. Dodatkowo funkcja będzie zawierać przycisk, dzięki któremu użytkownicy będą mogli przejść do sekcji handlowej. Nowa opcja będzie możliwa dzięki współpracy z Magic Eden, NFT Rarible, Flow Dapper Labs oraz Jumptrade. Wszystkie wymienione rynki obejmują razem zasięgiem kilka blockchainów, w tym sieci Ethereum, Solana, Flow, Polygon, Tezos oraz Immutable X. Przedstawiciel Twittera przekazał serwisowi Decrypt informację, że nowa funkcjonalność ma być niezależna od łańcuchów bloków, więc wszystkie sieci będą obsługiwane, o ile linki przekierowywujące pochodzą z partnerskiego rynku. Core Scientific, czyli jedna z największych giełdowych firm wydobywających bitcoina, jest na krawędzi bankructwa. Według informacji złożonych 26 października w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jest na skraju niewypłacalności. Spółka wskazała, że nie będzie w stanie dokonywać spłat należnych wierzycielom na przełomie października i listopada ze względu na brak kapitału operacyjnego w jej aktywach. Niskie ceny bitcoina, wzrost kosztów energii elektrycznej i wzrost wskaźnika haszowania bitcoina były wymieniane jako przyczyny kryzysu finansowego. Firma powołała się również na toczący się spór sądowy z Celsiusem jako obciążającym jej zasoby finansowe. Firma Core Scientific twierdzi, że traci około $53,000 dziennie na pokrycie zwiększonych taryf za energię elektryczną, za hosting sprzętu górniczego, za który Celsius nie chce płacić. Core Scientific prowadzi obecnie rozmowy z doradcami prawnymi i finansowymi, którzy próbują pomóc firmie w negocjacjach z wierzycielami i potencjalnie przeprojektować jej strukturę kapitałową. Firma ostrzega o możliwości wszczęcia postępowania upadłościowego. Giełda kryptowalut BitGet ogłosiła współpracę z Leo Messiem. Współpraca ma przynieść korzyści branży kryptowalut oraz rynkowi sportowemu. Umowa między piłkarzem a BitGet została podpisana przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w piłkę nożną. BitGet to jedna z wiodących giełd na rynku, która została uruchomiona w 2018 roku. Co ciekawe, współpraca BitGet to już drugie partnerstwo Messiego z firmą z rynku kryptowalut. W marcu tego roku otrzymał status globalnego ambasadora marki Socios. BitGet współpracuje też z włoskim Juventusem i e-sportowym teamem Spirit. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli uznajecie materiał za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!